Siema wszystkich. Witam w mieście, w którym jest 117 wysepek, 406 romantycznych mostów i 150 kanałów, czyli w jednym z najbardziej popularnych, najbardziej romantycznych i jednym z najlepszych miast na świecie, czyli w Wenecji. Zapraszam Was na ten odcinek, w którym pokażę Wam, jak piękne jest to miasto. Siema z Włoch! Jesteśmy dokładnie 10 minut autobusem od Wenecji. Nie, no praktycznie już jesteśmy pod Wenecją, tylko do centrum mamy 10 minut autobusem. Jesteśmy na kampingu. Przyjechaliśmy tu wczoraj w nocy, ale nas nie wpuścili, także do rana i tak spaliśmy przed wejściem, przed bramą. Ale to nawet dobrze wyszło, bo camping tutaj kosztuje 34 euro. Przez to, że jesteśmy w 3 osoby. Ale zdecydowaliśmy się tutaj wziąć, ponieważ tu mamy wszystko, jest prąd, woda, prysznice, toalety, no wszystko, po prostu możemy go tu zostawić na cały dzień. Jedziemy zaraz sobie zwiedzać, znaczy najpierw jedziemy do Lidla zjeść, bo tutaj ceny mają kosmos. Także jedziemy zaraz do Lidla kupić coś, później coś jeszcze na grilla sobie kupimy, prawdopodobnie będziemy tutaj robić. Ogólnie taki dzień na luzie, zwiedzanie Wenecji. Co, chłopaków wziąłem ze sobą, ale już dzisiaj tu jeszcze śpimy. Jutro rano już lecę w stronę Rzymu. Znaczy nie, jeszcze nie w stronę Rzymu. Jeszcze będzie jedna miejscowość po drodze jakaś. Jedno miasto muszę odwiedzić. Albo gdzieś nad wybrzeże. Nie wiem, coś jeszcze sobie wymyślę. No a chłopaki w stronę Francji. No. Jak nie widzieliście poprzednich odcinków, sprawdźcie, bo ciekawa seria się szykuje. Zakupy w Lidlu zrobione. Na śniadanko. Śniadanko i herbata. Z miejsca, którego mieszkamy, musimy wziąć autobus. 5 albo 19 jedzie do Wenecji. Znaczy dokładnie do centrum, na terminal. Tam gdzie musimy jechać. Bo kamperem nie ma szans. Wjeżdżamy do Wenecji. Jest taki długi most. Zaraz Wam pokażę, jak piękne jest to miasto. Nigdy wcześniej jeszcze nie miałem okazji zobaczyć Wenecji. We Włoszech byłem oczywiście parę razy, ale tutaj jakoś nigdy nie było mi po drodze. Także cieszę się, że będę miał dzisiaj taką możliwość. Jesteśmy właśnie przy Canale Grande, miejscu obowiązkowym, który trzeba tutaj zobaczyć. Jest uważane za jedną z najładniejszych ulic, nie wiem dlaczego ulic, skoro tu jest gadał, ale mniejsza z tym, ulic w całej Europie. Dodatkowo pokażę Wam też dużo fajnych, popularnych tutaj miejsc. Teraz aktualnie idziemy się przejść tą główną, później musimy znaleźć kartę do telefonu, ponieważ muszę mieć cały czas internet. Tutaj już będę więcej niż jeden dzień, tak jak jeden dzień byłem w Czechach, 2 w Austrii, tutaj już będę 5 dni, także muszę mieć internet cały czas. No i co? Z Włoch pokażę Wam, myślę, że jedno z najlepszych miejsc. Tak przynajmniej się będę starał. Może nie wszystkie, które bym chciał, ale dość dużo. Dobra, idziemy na zwiedzanie. Powiem Wam, że nagła zmiana temperatury, chociaż może nie taka nagła, bo w Austrii też było spoko, ale czuć różnicę, czuć. Jeszcze jak ktoś by chciał mi napisać: Piotrek, miałeś nie chodzić w czapce, to powiem tak, że muszę, znaczy kupię sobie za chwilę jakiś kapelusz, taki mały, nie wiem, jak znajdę jakiś taki normalny, żeby tylko nakładać. Dobra, znalazłem. No nie to słyszę. Dobre? No. Idź. Good? Idealny. Very good. Thank you, my friend. Ah! Wow, patrzcie! Wait, one more, okay? Patrzcie to. Maciek, chwytaj drugi. Nie, drugi. Chwytaj drugi, kurwa. Thank you very much. Dobra, idziemy na zwiedzanie. Chłopaki ze mną ostatni dzień i
później zaczynają podróż, bo tak na razie to mają wakacje. Wakacje, a nie podróż, na którą się wybrali. Ale dla mnie też spoko, bo przynajmniej fajnie spędziłem czas, nie nudziłem się. Było ok. Piękny jest klimat tego miasta. Trzeba przyznać, że te budynki robią wrażenie. Jest tu bardzo dużo atrakcji do zobaczenia. Nie wiem, ile nam się uda dzisiaj zobaczyć. Jesteśmy tu praktycznie tylko jeden dzień, bo jutro... jutro jeszcze nie wiem, gdzie pojadę w sumie. Jutro wieczorem muszę być w Rzymie, odebrać Dawida, mojego kolegę, który będzie ze mną podróżował przez kolejne 2 albo 3 tygodnie. Zobaczymy. Będą bardzo ciekawe vlogi też. Dawida możecie znać już z moich wcześniejszych filmów, na przykład był kiedyś ze mną w Tajlandii, albo jak byliśmy razem w Singapurze. Bardzo rozrywkowy chłopak, także będzie śmiesznie, będzie się trochę działo. Mam nadzieję, że fajnie poimprezujemy razem. Dzisiaj do mnie dzwonił, pytał się, co ma kupić do picia. Także jutro wieczorem albo pojutrze się już zacznie. Tak w ogóle, jak zresztą widzicie, sponsorem dzisiejszego odcinka jest Royal Shop. Na hasło Wojownik macie 10% zniżki tam. Mają ciuchy z takich najlepszych marek, wszystkich tych najdroższych. Nie zgadniecie, co zjemy dzisiaj na obiad. Być we Włoszech i nie zjeść pasty lub pizzy. Tutaj być w Turcji nie zjeść kebaba, na przykład. Nie, mam naprawdę bardzo dużą ochotę zjeść takie fajne spaghetti. Ale to jeszcze później, dopiero przed chwilą mieliśmy śniadanie, także jeszcze jest trochę czasu. Na razie typowo chodzimy i zwiedzamy. Nie wiem, co to jest, ale z czegoś są zrobione sztabki złota. Czekoladą polewane. Dobrze to wygląda. I w ogóle jest tu super, jest dużo ludzi. Myślałem, że będzie trochę mniej, szczerze mówiąc, bo jeszcze taki okres wakacyjny nie jest za bardzo. Ale że jest pełno turystów. Zresztą Wenecja to jest, z tego co wyczytałem, najbardziej popularne miasto odwiedzane przez turystów w całych Włoszech. No nie wiem, jakim cudem, nigdy wcześniej tu jeszcze nie byłem, ale jestem. Dobra, kupiłem taki. Nie było wyjścia, bo to mi przynajmniej nie dotyka głowy dookoła, także co poradzić. Nie bardzo mi to pasuje, żeby w tym chodzić, bo się głupio czuję aż, ale nic nie poradzę. Za bardzo chcę dbać o swoje włosy, żeby mi czapka wyrwała. A ochronę muszę mieć jakąś, bo tak grzeje słońce, że zaraz bym miał cały łeb spalony. Możecie zobaczyć przykładowe ceny, po ile właśnie można sobie kupić tu spaghetti. No mniej więcej po 9 euro. Akurat tej restauracji 9, 10. Chyba jak na takie miejsce to nie jest jakoś tragicznie. Jedną z obowiązkowych rzeczy, jakie trzeba zrobić w Wenecji, to jest przepłynąć się gondolą oczywiście. Ale jak na razie to muszę znaleźć coś tańszego, bo tutaj kosztuje 80 euro za pół godziny. A to jest bardzo dużo. Idziemy teraz w kolejną część miasta. O, właśnie, tu jeszcze więcej stoi tych gondoli. Ale tu klimatycznie jest. Wiele osób ostrzegało mnie przed tym, że jak przyjadę do Wenecji, to może tu śmierdzieć. No i faktycznie, na przykład przy tym kanale trochę czuć, ale w innych, trochę bardzo, ale w innych miejscach na przykład nie jest tak źle jak tutaj. Ale tutaj to jest na przykład strasznie zielona woda. A właśnie tędy przepływają głównie te gondole, tam płynie kolejna już. Kurde, powiem wam szczerze, że jakby nas było parę więcej osób, to jeszcze by było spoko. No ale tak jak mam dać samą 8, to nie. To ciężka sprawa. Ale liczę, że jeszcze w innych miejscach może
może znajdziemy. Szczerze mówiąc, to jak się ma przepłynąć taką gondolą za 8 dych, za 80 euro, to wolałbym to wydać na jedzenie. A jest to dużo dobrego. Pizza, pasty, owoce morza oczywiście, z jakich słynią też Włochy. Teraz dotarliśmy pod most Rialto, który jest jednym z najstarszych tutaj mostów. Ogólnie tutaj brzegi tego Canale Grande łączą 4 mosty. Ten jest właśnie najstarszy, czekajcie, może tutaj podejdę w lepsze miejsce. Powiem wam, że im dalej idziemy, tym więcej ludzi. Naprawdę bardzo, bardzo dużo turystów odwiedza teraz Wenecję. Przepraszam, skąd jesteś? Z Tibi. Z Tibi? A kolega? Też z Tibi. Też z Tibi. A jakie macie levele? Jakie mamy levele? Wszystkie. 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 Jak Chuck Norris. No ładnie. Dobra, idziemy dalej. No. Skakujcie. Czekajcie, jak wysiądzie. No i patrzcie, co tutaj się dzieje. Dotarliśmy na pałac, na plac Świętego Marka. Jazga, ile tu jest ludzi. W ogóle naprawdę jest tu pięknie. Czekajcie, stanę trochę w bok. Żeby żadna mewa nie osrała zaraz, bo będzie dopiero. Ale piękne. Bazylika Świętego Marka. Idziemy zobaczyć do środka, bo podobno jest pięknie złocona, czy zdobiona złotem i różnymi pięknymi wykończeniami. Idziemy zobaczyć. Albo i nie, bo... Gdzie jest? Oho. Dobra, jest taka kolejka, że może sobie odpuścimy. Dobra, muszę przyznać, że naprawdę Wenecja jest piękna. Bardzo, bardzo piękna. Szczerze mówiąc, to na kempingu mówili nam, znaczy pani nam mówiła, że musimy obowiązkowo przyjść na ten plac, zobaczyć tę bazylikę. No ale nawet nie sprawdziłem, jak to będzie wyglądało. Jestem pod mega wrażeniem. Naprawdę. Muszę sobie zrobić jakieś ładne zdjęcie też tutaj. Właśnie, jak chcecie oglądać moje relacje na bieżąco, z dnia akurat, w którym kręcę, ten odcinek poleci w sobotę, a jestem tu w środę. Także jak chcecie wszystko widzieć na bieżąco, wbijajcie na mojego Instagrama. Podróże, podłoga wojownika, podłoga YouTube, tylko podróże bez polskich znaków. Dobra, czas teraz znaleźć jakieś miejsce, żeby zjeść obiad, może jest 15. I na obiad typowa włoska kuchnia. Czerwone wino, mozzarella, spaghetti bolognese, do tego owoce morza i pizza. Na początek próbujemy mozzarelki z pomidorkiem. Pyszna. O, czekajcie. Spaghetti bolognese.
Tutaj mamy jeszcze z owoców morza, kalmara. No i na koniec pizza. I winko. Jedzenie było po prostu pyszne. O, bardzo mi smakowało. Najedliśmy się w miarę spoko. Jeszcze tam chcieli deser wcisnąć, ale... Znaczy wiecie, miałem taki pomysł. Ale w sumie całe szczęście, że odpuściliśmy. Idziemy teraz jeszcze załatwić kartę do telefonu, bo dalej jej nie mam. A tak jak mówiłem, we Włoszech spędzę parę dni, także chcę mieć internet cały czas. Zresztą z chłopakami się rozstanę, także już nawet bym nie miał nawigacji włączać i tak dalej, bo wcześniej używaliśmy cały czas ich internetu. Po coś się przydali. Nie no, żartuję, jakby im nie było, to bym sobie kupował w każdym kraju internet. No a tak jakby nie, to używałem ich internetu. Także było spoczko. Nie wiem, tak się najadłem. I teraz jedyne to, co on zrobił, to się położył i poopalał. I właśnie chyba, jak kupimy kartę, to chyba wracamy już na kemping. I relaksik. A później sobie zrobimy jakiegoś grilla. Bo kupiliśmy też parę rzeczy w Lidlu, żeby coś tam zrobić. No i ogólnie, wiecie, trzeba trochę też odpoczywać. Nie mogę być cały czas w biegu, jak zawsze. Czasem też trzeba się zrelaksować. No. Fajnie. Ogólnie powiem wam, że naprawdę bardzo tu jest fajnie. Śmiało mogę powiedzieć i śmiało mogę wam polecić Wenecję. Jak będziecie jechali akurat, nie wiem, w okolicach albo to... Główki 2. Nie patrzcie się w tą stronę. No, dobra, skończę. Jak będziecie mieli okazję podróżować albo jechać gdzieś w okolicach... Jezu, jak krzyczy. W Wenecji, to przyjedźcie tutaj, bo naprawdę warto zobaczyć. No tylko jest drogo, bo jest, no nie ma co ukrywać. Musicie sobie liczyć, że... Czekajcie, ile płaciliśmy? Gdzieś mniej więcej za pizzę płaciliśmy dychę, za spaghetti płaciliśmy gdzieś 12, owoce morza były chyba po 15, no wszystko w euro, no nie jest tanio. Ale to co? Jak się przyjeżdża na wakacje nieraz, to tak jest, że się więcej wydaje, szczególnie do takiego miejsca popularnego jak to właśnie. Ale warto, naprawdę warto. Robimy grilla, właśnie rozkładamy wszystko. Trzeba grilla złożyć. Mam takiego malutkiego, że będziemy to robić na 100 razy. Ale fajnie. Spoko. Nie pozwoli nam zrobić niestety tylko kampera, bo wszędzie jest śnieg. Ja, to są tak naprawdę pyłki żywce lecą, no ale bez sensu. Dla mnie nie pozwolili, kazali tu iść, a tu jest jeszcze tego więcej niż tam. No ale mniejsza z tym. Zaraz zaczynamy po piwku, grillik. No i rano się rozstajemy już. Do kampera dostaliśmy piwka z Pal Heights TV. Grillik się robi. Zdrówko. Za podróż. Jutrzejszą, która się zacznie dla was. Dacie sobie radę. Dobra, grillik prawie gotowy. 2 kasztany. 2 kasztany autostopowicze. Kurwa kasztanie. Dacie sobie radę, chłopaki. Mamy taką kujbaskę, że się nie da oderwać z grilla. Przed chwilą przeczytaliśmy właśnie jeden komentarz, że ktoś im pocisnął, że są kasztanami. No i w sumie spoko, pasuje. Dobra, koniec kolejnego dnia. Wenecja, fajna, żeby zobaczyć, ale myślę, że na raz. Nie wiem, czy przyjadę tu jeszcze raz. Było fajnie, nie ma co ukrywać. 13 km przeszliśmy, niestety gondolą się nie przepłynąłem. Ale ogólnie bardzo fajny dzień. Bardzo udany, także spoko. I mega drogo tu jest tak w ogóle. No. Jutro wieczorem o 23:00 mam być dokładnie na lotnisku, odebrać Dawida w Rzymie na lotnisku. Także gdzie będę po drodze, co jutro będę robił, nie wiem. Czas pokaże, a wy zobaczycie w jutrzejszym odcinku. Także zapraszam serdecznie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zostaw suba, bądź ze mną na bieżąco w tej podróży. I jeśli nie widziałeś poprzednich odcinków, to też polecam. Dzięki wielkie, na razie.